Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Zaczęła się już jesień i coraz więcej z nas poszukuje herbaty, która bardziej kojarzy się z jakimś płonącym kominkiem, książką, świeczką, deszczem stukającym w szybę. Z kolei nie podobają się nam już orzeźwiające napoje. Dlatego z tej okazji chcielibyśmy pokazać Wam przepis na herbatę London Fog. Tu trzeba zwrócić uwagę, że London Fog nie jest osobną herbatą, tylko sposobem przygotowania herbaty, a konkretnie Earl Greya, angielskiego Earl Greya. Pamiętacie, już mówiliśmy o Earl Greyu, od około 1830 roku jest znana ta mieszanka, czarna herbata z bergamotką, z syropem, sokiem, z aromatem bergamotki, zależy co akurat tam znajdziecie, powinien to być olejek bergamotowy, ale aromat ten można osiągnąć na różne sposoby. Taki tradycyjny Earl Grey zaparzony, każdy zna, każdemu smakuje. Mało komu kojarzy się on z mlekiem, natomiast właśnie London Fog jest to mieszanka Earl Greya z mlekiem i syropem waniliowym. Dlaczego London Fog? To zobaczycie, kiedy będziemy przygotowywać. Zaczyna wyglądać to jak krajobraz zamglonego Londynu przez chwilę. Będziecie musieli zwrócić na to uwagę. No, co ciekawe, nie ma ta herbata nic wspólnego z Londynem. Właśnie chyba ten mały krajobrazik skojarzył się w ten sposób. Przepis na London Foga jest dość młody. Powstał w 2006 roku i to w dodatku w Vancouver, czyli w Kanadzie. No, właśnie z Londynem nie ma nic wspólnego, no poza tym, że w Londynie właśnie popularny jest Earl Grey. Początkowo przygotowano właśnie pierwszego takiego London Foga z miętą w ogóle zamiast z Earl Greyem. Dopiero później pojawił się Earl Grey. No i znana wszystkim sieć modnych ostatnio kawiarni z gwiazdką w nazwie zaczęła serwować to w swoich podpisanych papierowych kubeczkach. No i również inne lokale podłapały temat, no i taki London Fog już właściwie znany jest na całym świecie i lubiany. Bardzo szybko się to rozeszło, dlatego że jest to pyszne. Tutaj możecie zwrócić uwagę na fakt, że jest wiele odmian foga, nie tylko London Fog, jest też Manchester Fog, jest no, wiele miast ma swoje fogi. Mamy Dublin Fog, generalnie one się różnią drobiazgami. Czasem syrop waniliowy jest zamieniony na orzechowy, czasem mleko zamiast zwykłe jest sojowe. No, przeróżne wynalazki. Zachęcam Was do eksperymentów. Może wymyślimy jakiegoś naszego polskiego foga własnego i nazwiemy go Warsaw Fog albo coś takiego. No, nie wiem, na czym by to mogło być. Kombinujmy. Tymczasem zapaszmy sobie. Co będzie nam potrzebne do przygotowania London Foga? Przede wszystkim Earl Grey. Tradycyjny Earl Grey. No, ilość taka, jaką każdy lubi, bo no, każdy sobie przygotuje tyle, ile będzie potrzebował akurat. Syrop waniliowy. Można zrobić samemu. My mamy gotowy. Mleczko. Jeśli dorwiecie, to jakieś barystyczne polecamy, które ma podwyższoną zawartość białka i łatwiej się pieni, albo zwykłe krowie nadaje się świetnie. Spieniacz do mleka, no bo musimy to mleko spienić, albo taki, albo elektryczny. No i oczywiście gorąca woda do zaparzenia herbaty, no i jakaś gustowna, szykowna szklaneczka. Tak prezentuje się mój London Fog. Można tutaj jeszcze ewentualnie troszeczkę sobie pomieszać, bo akurat syrop, jaki mamy, jest dość gęsty. Możecie sobie przygotować sami. Wystarczy wygotować w cukrze i wodzie laskę waniliową i zrobić własny waniliowy syrop. No, my mieliśmy akurat kupiony. Skosztujmy.
wyśmienite. Wyczuwalny aromat Earl Greya świetnie komponuje się z nutą waniliny i tam kremowa delikatność pienionego mleczka. Aż chciałoby się czytać jakąś angielską literaturę. Dziw, że nie pochodzi to właśnie z Anglii ten przepis. No, jak mówiłem, mamy Manchester Fog, mamy Seattle Fog, mamy mnóstwo fogów. Wymyślmy jakiegoś naszego polskiego foga. Na czym mógłby być? Na rojbosie zajęte, Tokyo Fog na przykład jest na maczy. Wymyślajmy, co jest takie polskie. Czekamy na wasze opinie, na wasze pomysły. Zaglądajcie na naszą stronę czajnikowy.pl i do zobaczenia w kolejnym jesiennym odcinku. Smacznego!